popkulturze niewielu antagonistów jest tak rozpoznawalnych jak Ksenomorf, tytułowy obcy, 8. pasażer Nostromo. W ciągu 45 lat od debiutu filmu w reżyserii Ridleya Scotta to nieprzyjazne ludzkości stworzenie doczekało się całego uniwersum, rozwijanego przez dziesiątki filmów, gier wideo i komiksów. Historię ksenomorfów oraz korporacji Weyland-Yutani można jednak poznawać również za pośrednictwem książek. Większość z nich to historie oryginalne, ale sporą popularnością cieszą się również literackie adaptacje innych mediów. I dziś chciałbym wam o nich opowiedzieć. Zapraszam. W latach 70. i 80. na amerykańskim rynku książki bardzo popularne i dochodowe były nowelizacje kinowych hitów. Zanim tęsknotę za filmowymi doświadczeniami z sali kinowej pomagały zaspokajać wypożyczalnie kaset VHS, to właśnie książki, pisane zazwyczaj na podstawie samego scenariusza, pozwalały ponownie przeżyć historię znaną z dużego ekranu. Nie inaczej było z Obcym z 1979 roku. Zaszczytu przeniesienia scenariusza stworzonego przez Dana O'Bannona na karty powieści dostąpił amerykański pisarz Alan Dean Foster. Nie była to dla niego pierwsza tego typu praca. Wcześniej współtworzył bowiem nowelizację innego fantastyczno-naukowego hitu tamtej epoki, czyli Gwiezdnych Wojen George'a Lucasa. Osobiście długo zabierałem się za tę książkę, nie chciałem bowiem popsuć sobie filmowych wrażeń. Jako dziecko dorastające na początku lat 2000 z produktami na licencji filmowej miałem do czynienia dość często, głównie w postaci zabawek czy gier wideo. I mogę wam o nich opowiedzieć jedno, co zapewne sami już dobrze wiecie. Zwykle są to po prostu tworzone na szybkognioty, wykorzystując popularność marki. Nowelizacje z lat 70. i 80. również często należą do literatury drugiej kategorii. Dlatego przez lata omijałem tę książkę niczym ksenomorfa grasującego po pokładzie kosmicznego statku. Na całe szczęście Alan Dean Foster bardzo szybko rozwiał moje wątpliwości co do poziomu tej książki. Od pierwszych stron z wielką przyjemnością zanurzyłem się w tej historii, a znajome uczucie surowych ścian statku Nostromo szybko zacisnęło się na moim serduszku mocniej niż twarzołap na głowie swojej ofiary. No dobra, ale żarty na bok. To książka wręcz idealna dla fanów Obcego. Dlaczego? Powodem jest przede wszystkim fakt, że bazuje ona na pierwotnym scenariuszu, a nie na wersji, która ostatecznie trafiła na ekran. Dzięki temu dostajemy tu wiele smaczków, których zabrakło w kinowej produkcji. Przede wszystkim znacznie mocniej budowana jest więź odbiorcy z postaciami innymi niż Ripley. Poznajemy ich historię, charaktery i motywacje. Mimo że pierwszego Obcego oglądałem kilka razy, nigdy wcześniej nie potrafiłem wymienić imion pozostałych członków załogi. No, może poza Kotem Jonesim i androidem Ashem. Książka wręcz uderza głębią, której zabrakło w filmie. Szczególnie jeśli chodzi o wydarzenia poprzedzające pojawienie się antagonisty na statku. Mamy tu dużo większy suspens, więcej zagadek i ciągłe poczucie niepewności. Dostajemy żywe dyskusje na temat kroków, które należy podjąć po przebudzeniu w nieznanym układzie planetarnym. Foster poświęca też więcej miejsca tajemniczemu sygnałowi SOS pochodzącemu od obcej cywilizacji. W filmie przechodzimy nad tym niemal bez większego zastanowienia, mimo że przecież mamy do czynienia z historycznym pierwszym kontaktem. Oprócz pogłębienia tego, co już znamy, książka oferuje też garść scen, które nie trafiły do filmu, ponieważ zostały zmienione lub wycięte podczas produkcji. Oś historii pozostaje jednak w dużej mierze taka sama, żebyście nie pomyśleli, że reklamuję wam zupełnie inną przygodę. Nie, to nadal jest ten sam, dobrze znany 8. pasażer Nostromo, ale przedstawiony z szerszej perspektywy. Oczywiście nie wszystko jest tutaj tak kolorowe. Dean Foster świetnie radzi sobie z budowaniem suspensu, ale już kulminacyjne sceny akcji, czyli starcia z samym Obcym, wypadają znacznie mniej efektownie. Nie ma tu przecież szczęk i szponów ksenomorfa wyskakujących na nas z ekranu. Filmowy obraz zdecydowanie lepiej potrafi oddać grozę tego stworzenia niż strony książki. Co ciekawe, Foster przed zakończeniem pracy nad powieścią nigdy nie został dopuszczony do zobaczenia wizji Hansa Gigera dotyczącej wyglądu samego ksenomorfa. Z tego powodu jego aparycja nie została dokładnie opisana. Początkowo po narodzinach stworzenia z klatki piersiowej Kane'a załoganci nazywali je między innymi jaszczurem. Gdy jednak Obcy dorósł, w tłumaczeniu, z którym się zetknąłem, najczęściej pojawiało się określenie małpolud. Nie wychwyciłem jednak do końca, czy miało ono być jedynie pejoratywnym przezwiskiem, czy też rzeczywiście tak miał wyglądać Obcy w oczach przerażonych członków załogi Nostromo. No i jeszcze jeden minus. Oczywiście dla 99% osób, które znają już film, nie będzie to większy problem, ale negatywnie odebrałem fakt, że autor bardzo szybko zaczyna zdradzać, iż Obcy nie działa samodzielnie i wewnątrz statku ma wsparcie ze strony wysłanego przez korporację Weyland-Yutani androida.
W filmie, choć od początku istnieją ku temu przesłanki, dość długo czekamy na definitywne rozwiązanie tej zagadki. Dopiero po czasie dowiadujemy się, że Ash nie jest po prostu człowiekiem podejmującym błędne decyzje, ale realizuje konkretne plany korporacji. W książce zostaje nam to podane niemal od pierwszego rozdziału. Czy książka jest zatem lepsza niż filmowe dzieło? Chyba nie należę do aż tak odważnych osób, by wygłaszać taką opinię. Jest jednak całkowicie godną, literacką kuzynką filmu i przede wszystkim stanowi świetne pogłębienie oraz rozszerzenie historii, którą znamy z ekranu. Książka została bardzo ciepło przyjęta i do dziś uważa się ją za jedną z najlepiej zrealizowanych nowelizacji filmowych. Nic więc dziwnego, że przy kolejnej produkcji ponownie sięgnięto po pióro Alana Deana Fostera. W przypadku decydującego starcia, również pisanego na podstawie scenariusza, tym razem autorstwa Jamesa Camerona, autor ponownie wykonuje kawał dobrej roboty. Oczywiście sam ikoniczny wygląd ksenomorfa był tutaj już świetnie znany. I dobrze, bo przy ich znacznie większej liczbie z tej części określenia takie jak jaszczur czy małpolud mogłoby nieco wybić czytającego z imersji. Poza tym w dużej mierze można by powtórzyć to, co mówiłem przy okazji pierwszej części. Foster ponownie rozwija historię, daje więcej miejsca postaciom pozostającym w cieniu głównych wydarzeń i dorzuca kilka dodatkowych scen, w tym takich, które później pojawiły się w specjalnej edycji filmu. Największą zmianą względem ekranowej wersji wydaje się jednak język. W książce został on bardzo mocno ugrzeczniony, przez co żołnierze Colonial Marines tracą nieco ze swojej rozbrajającej bezpośredniości. Obcy 3 to jednak już zupełnie inna historia. To najbardziej polaryzująca część oryginalnej tetralogii, a swoje zastrzeżenia do scenariusza Larry'ego Fergusona, Davida Gillera i Waltera Hilla miał również autor nowelizacji. Ponownie, nie kto inny jak Alan Dean Foster. Przede wszystkim chciał on zmienić losy rozbitków ze statku, a szczególnie małej Newt. Zaproponował, aby zamiast ją uśmiercać, stworzyć sytuację, w której jej kapsuła zostaje uszkodzona i dziewczynka musi pozostać w stanie głębokiego snu. W ten sposób Ripley zyskiwałaby dodatkową motywację do walki o przetrwanie Newt, a sama dziewczynka i tak nie brałaby czynnego udziału w akcji. Dodatkowo Foster rozbudował historię samych więźniów osadzonych w kolonii karnej, dzięki czemu czytelnik mógł lepiej poznać ich osobowości i przeszłość. Niestety wszystkie te pomysły zostały odrzucone, a pisarz został zmuszony do wiernego odzwierciedlenia materiału źródłowego. Finalnie powstała książka, która chyba najbardziej różniła się od swojej filmowej kuzynki. Duży wpływ miała na to sama burzliwa produkcja trzeciej części Obcego, która miejscami mocno odbiegała od scenariusza przedstawionego Fosterowi. Miałem też wrażenie, że momentami czuć było zmęczenie autora tą współpracą i brak takiego zaangażowania jak przy poprzednich częściach. W niektórych fragmentach książka sprawia wrażenie po prostu przeniesionego na papier scenariusza, a nie pełnoprawnej, twórczej interpretacji. Nie oznacza to jednak, że jest zła. Nadal stanowi świetne uzupełnienie filmu, rozwiewając część zagadek i dopowiadając elementy, które na ekranie pozostały nierozwinięte. Brak zgody na większe zmiany oraz ingerencja w proces twórczy sprawiły jednak, że mimo iż Fosterowi zaproponowano napisanie nowelizacji również czwartej części Obcego, autor odmówił. Zamiast niego za scenariusz Jossa Whedona zabrały się Anne Carol Crispin przy wsparciu innej amerykańskiej pisarki, Kathleen O'Malley. W tej książce oprócz typowego dla wcześniejszych części pogłębienia postaci i ich motywacji, znajdziemy również szereg zmian oraz nowych scen wyciętych z filmu, które później można było poznać w rozszerzonym wydaniu ekranowym z 2003 roku. Najważniejsza różnica względem nowelizacji Fostera dotyczy jednak narracji. Po raz pierwszy mamy tutaj do czynienia z narracją pierwszoosobową, co nie wszystkim przypadło do gustu. Sam również bardziej ceniłem styl poprzednich trzech części, choć trzeba przyznać, że była to odważna i ambitna decyzja. Szczególnie dlatego, że kilka scen przedstawiono nie z perspektywy Ripley czy innych ludzi, ale samych ksenomorfów. I było to bez wątpienia bardzo osobliwe doświadczenie. Jeżeli jesteście fanami filmów, książkowa tetralogia jest zdecydowanie godna polecenia. Nie przeżyjecie dzięki niej zupełnie nowej przygody, ale za to pogłębicie znajomość tego świata, odkryjecie sporo nowych szczegółów, a przy okazji spojrzycie świeżym okiem na te absolutne klasyki kina science fiction. Nowelizacje Świata Obcego nie kończą się jednak w tym miejscu. Nie będę was jednak czarował. Większość pozycji, o których teraz powiem, nie zostało przetłumaczonych na język polski i nie miałem okazji się z nimi zapoznać. Przybliżę je wam dzięki wiedzy najbardziej zagorzałych fanów tego uniwersum, a więc korzystając z informacji zawartych w Xenomorph
Ksenopedii. Naturalnie kolejne filmy, Prometeusz oraz Obcy Przymierze, również kontynuowały tradycję swoich poprzedników. Mimo że dziś filmowe nowelizacje należą już raczej do rzadkości. Za napisanie książkowej wersji Prometeusza odpowiadał japoński pisarz Eizo Suzuki, który pracował na podstawie scenariusza autorstwa Johna Spadesa oraz Damona Lindelofa. Co ciekawe, pierwsza publikacja tej nowelizacji miała miejsce nie w Stanach Zjednoczonych, jak bywało w przypadku wcześniejszych książek, ale w kraju kwitnącej wiśni. Literacka wersja pozostaje dość wierna temu, co zobaczyliśmy na ekranie. Nie powinno to zresztą dziwić. Współczesny proces produkcji filmów jest znacznie bardziej uporządkowany niż 30 czy 40 lat temu. Książka oferuje przede wszystkim pogłębienie historii osób, które w filmie pociągają za sznurki. Szczególnie Petera Weylanda. Dowiadujemy się również więcej o androidzie Davidzie, dzięki czemu przestaje on być aż tak enigmatyczną postacią jak w filmie. Ku uciesze fanów do pracy nad nowelizacją Obcego Przymierze ponownie zasiadł Alan Dean Foster. Tym razem korzystając ze scenariusza autorstwa Johna Logana i Dante Harpera. W porównaniu do Prometeusza zmian jest tutaj znacznie więcej i są one dużo istotniejsze. Film zdaje się bowiem sugerować, że to android David był pierwotnym twórcą ksenomorfów. Książka wyraźnie rozwija jednak ten wątek, pokazując, że stworzenia te były dziełem inżynierów, a sam David próbował jedynie odtworzyć, jak sam określił, tę idealną formę życia. Oprócz tego Foster zmienił epilog, w którym David wraca na Ziemię oraz dodał nieobecną w filmie scenę walki pomiędzy dwoma odmiennymi gatunkami ksenomorfów. Jeżeli chodzi o najnowsze kinowe dziecko tego uniwersum, Alien Romulus, na ten moment nie doczekało się ono książkowej adaptacji i nic nie wskazuje, aby taka miała w najbliższym czasie powstać. Otrzymaliśmy jedynie komiks, będący prequelem wydarzeń przedstawionych w filmie. Filmy nie są jednak jedynym medium tego uniwersum, które doczekało się adaptacji do formy powieści. Swoją książkową wersję otrzymała m.in. hitowa gra z 2014 roku Alien Isolation. W 2019 historię tę przeniósł na papier Keith DeCandido. W tej opowieści śledzimy losy córki doskonale nam znanej Ellen Ripley, czyli Amandy Ripley. Jej życiową misją staje się odkrycie, co tak naprawdę wydarzyło się na pokładzie Nostromo oraz jaki los spotkał jej matkę. Na drodze do prawdy stają oczywiście ksenomorfy, a także ukochana korporacja Weyland-Yutani wraz z jej androidami. Najważniejsze różnice względem materiału źródłowego dotyczą przede wszystkim rozbudowania przeszłości głównej bohaterki oraz wyjaśnienia zagadki czarnej skrzynki z Nostromo. Gra była survivalową skradanką i jeżeli ktoś zastanawia się, czy w powieści mamy do czynienia z dziesiątkami stron opisów chowania się pod stołem albo w szafkach, uspokajam, nic takiego nie ma miejsca. Ale to jeszcze nie koniec. Dochodzimy bowiem do komiksów. One również, jako jeden z najważniejszych filarów rozwijających uniwersum Obcego, doczekały się kilku w pełni literackich adaptacji. Tutaj nie mam już jednak żadnych własnych doświadczeń, czy to z materiałem pierwotnym, czy z nowelizacjami. Dlatego przedstawię wam jedynie ich ogólny zarys fabularny. W 1992 roku Steve Perry zaadaptował do powieści Aliens Earthhive komiks Aliens Outbreak. To historia pierwszej wielkiej wyprawy Colonial Marines na domniemany świat ksenomorfów, po tym jak obcy trafiają na Ziemię dzięki wrakowi odnalezionemu na orbicie. Ekspedycja zostaje zdradzona przez ludzi Weyland-Yutani, którzy chcą zachować monopol na badania nad stworzeniami. Jej uczestnicy muszą więc walczyć nie tylko z ksenomorfami, ale również najemnikami, fanatycznym kultem i inną obcą rasą zamieszkującą planetę. Po ucieczce z ojczystego świata obcych, bohaterowie wracają na Ziemię tylko po to, by odkryć, że planeta została opanowana przez ksenomorfy. Ocaleni uciekają więc w kosmos na pokładzie statku transportowego, nie wiedząc, dokąd zaprowadzi ich dalsza podróż. Rok później ten sam autor napisał kontynuację Aliens Nightmare Asylum. Po ucieczce z opanowanej przez ksenomorfy Ziemi na automatycznym frachtowcu przewożącym obce stworzenia do tajnej bazy wojskowej, nasi bohaterowie odkrywają, że generał Colonial Marines planuje wykorzystać wyszkolone ksenomorfy jako broń do odbicia planety. Eksperyment szybko wymyka się jednak spod kontroli, a obcy przejmują bazę. Również w 1993 roku do sprzedaży trafiła Aliens The Female War, autorstwa Steve'a Perry'ego oraz jego córki, Stephanie Perry. To kontynuacja poprzedniej historii, w której bohaterowie dołączają do Ellen Ripley podczas desperackiej misji odnalezienia świata obcych i schwytania królowej matki, aby wywabić z jej pomocą ksenomorfy na Ziemi. W trakcie wyprawy okazuje się jednak, że dobrze nam znana Ripley nie jest wcale tym, za kogo się podaje.
Kolejną nowelizacją wydaną w 1993 roku było Aliens Genocide, zaadaptowane przez Davida Bishoffa. Historia rozgrywa się 20 lat po oczyszczeniu Ziemi z ksenomorfów. Ekspedycja Colonial Marines wyrusza na świat macierzysty obcych, aby zdobyć królewskie mleczko, cenną substancję wykorzystywaną do produkcji potężnego środka zwiększającego wydolność organizmu. Na miejscu żołnierze odkrywają jednak, że planeta pogrążona jest w wojnie domowej pomiędzy dwiema rywalizującymi odmianami ksenomorfów. W 1995 roku światło dzienne ujrzała Aliens Harvest autorstwa Roberta Sheckley'a. Bankrutujący naukowiec, który dowiaduje się, że zostało mu niewiele czasu życia, otrzymuje niezwykłą propozycję. Udział w wyprawie na odległą planetę opanowaną przez niebezpieczne stworzenia. Celem misji ponownie jest zdobycie królewskiego mleczka, które może odmienić jego los. Wraz z tajemniczą sojuszniczką, dawnym przyjacielem oraz nietypowym syntetykiem wyrusza na wyprawę, która szybko zaczyna wymykać się spod kontroli. Aliens Rogue autorstwa Sandy Schofield, również z 1995 roku, opowiada historię pilotki statku transportowego, która przyjmuje zlecenie przewiezienia tajemniczego pasażera do odizolowanej placówki badawczej ukrytej na asteroidzie. Na miejscu odkrywa, że kierujący bazą naukowiec prowadzi niebezpieczne eksperymenty na ksenomorfach, wykorzystując do nich zarówno mieszkańców kolonii, jak i wojskowych zmuszonych do zdobywania okazów. Gdy prawda wychodzi na jaw, bohaterowie zostają wciągnięci w walkę o przetrwanie. Eksperyment wymyka się spod kontroli, a cała placówka staje się śmiertelną pułapką. Klasyka. Aliens Labyrinth Stephanie Perry z 1996 roku opowiada historię wojskowego naukowca wysłanego na odizolowaną stację badawczą, aby pomóc słynnemu badaczowi ksenomorfów. Jego prawdziwym zadaniem jest jednak sprawdzenie, czy prowadzone tam eksperymenty nie przekraczają granic etyki. Początkowo sceptyczny wobec prowadzonych badań, z czasem zaczyna dostrzegać ich naukowy potencjał, jednocześnie odkrywając coraz bardziej niepokojące sekrety placówki. Wraz ze swoją wojskową towarzyszką próbuje poznać prawdę o tajemniczych wydarzeniach na stacji. Aliens Music of the Spheres, zaadaptowane przez Yvonne Navarro w 1996 roku, to opowieść o ekscentrycznym kompozytorze, który pragnie stworzyć dzieło, jakiego świat muzyki jeszcze nie słyszał. Jego inspiracją mają być najbardziej przerażające dźwięki we wszechświecie. Krzyk ksenomorfa. Aby zrealizować swoją wizję, organizuje tajny projekt mający na celu schwytanie obcego stworzenia i nagranie jego odgłosów. Jak można się jednak domyślić, plany szybko zaczynają wymykać się spod kontroli. Fascynacja sztuką i obsesja na punkcie idealnego brzmienia prowadzą bohaterów do coraz bardziej niebezpiecznych decyzji. I na końcu Aliens Berserker z 1998 roku. Ponownie autorstwa Stephanie Perry. Oddział najemników zostaje wysłany na górniczą planetę, aby oczyścić placówkę opanowaną przez ksenomorfy. Choć misja kończy się sukcesem, bohaterowie szybko zostają skierowani do kolejnego miejsca zagrożenia, gdzie odkrywają znacznie większą skalę katastrofy oraz ślady ukrytych działań korporacji Weyland-Yutani. Walcząc z przeważającymi siłami obcych, muszą polegać na eksperymentalnej maszynie bojowej. Jednocześnie odkrywają, że prawdziwe zagrożenie może pochodzić nie tylko od ksenomorfów. Ostatecznie garstka ocalałych próbuje uciec, poznawszy prawdę, którą potężna korporacja za wszelką cenę chce ukryć. Jak widzicie, tych nowelizacji było naprawdę sporo. Ale spokojnie, to jeszcze nie koniec książek ze świata obcego. Ukazało się bowiem również wiele całkowicie oryginalnych historii, które nie były adaptacjami filmów, gier czy komiksów. Ale o nich opowiem wam w kolejnym materiale. A na dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.